Od zawsze mi się te VTeki podobały i tak mi pozostało do dziś. Bardzo podoba mi się ta stylistyka, lubię brzmienie tego silnika, a całościowo uważam, że motocykl robi fajne wrażenie, także fajnie, że jakaś VT-czka się w końcu pojawiła, bo przyznam szczerze, że naprawdę wiele ich u mnie nie było, policzyć można na palcach jednej ręki, a i tutaj prace przy niej to jakieś naprawdę były drobne. Kiedy była ostatnio, to też już sobie chyba nie przypomnę, ale naprawdę dawno temu. Także w końcu jest VFR 800 wersji VTEC rocznik 2007. Przebiegu ma bardzo podobnie jak moja Hayabusa, bo ma w granicach 89600 jakoś tak i dokładnie tak w przybliżeniu ma moja teraz Hayabusa, także dobijamy do 90. I cóż, dużo rzeczy porobionych przez poprzedniego właściciela, jak i obecnego, czyli ogarnięte wszelkiego rodzaju płyny, główki ramy, hamulce, nie wiem, filtry, oleje, to wszystko porobione, a zostały grubsze tematy, o których zaraz. Fajne wydeszki, naprawdę fajnie brzmią. AFR-ka jakieś tu drobne przygody miała. Po tej stronie widać coś, po drugiej jest chyba lepiej. Też jakieś drobne tam rzeczy, chyba parkingówki. Także całościowo w miarę to wszystko wygląda. Tu także osłona się kiedyś przysmażyła, najprawdopodobniej, nie wiem, gdzieś może się odkręciła, położyła na wydechy, albo gdzieś ktoś, no nie wiem, co tu mógł robić, że to tak wygląda. No niemniej jednak, coś tu się kiedyś wydarzyło. Jeżeli chodzi o te grube rzeczy, to tak naprawdę zostały do zrobienia zawory do wymiany, rozrządy, łańcuszki, napinacze, prowadnice, czyli ślizgi. Takie grube roboty, ponieważ naprawdę motocykl już naprawdę mocno i niefajnie hałasuje na wolnych obrotach. No, normalnie to jest takie terkotanie. Doda się gazu, raz przestaje, za chwilę się to pojawia. Jakby już faktycznie te napinacze, te sprężyny w napinaczach już się poddawały, a do tego i łańcuszki zapewne są już mocno wyciągnięte i całość no już wywiesza białą flagę, można powiedzieć. Także ja go wam nawet nie odpalę, nawet nie posłuchacie, jak on teraz hałasuje, ponieważ ja już nie chcę ryzykować. Właściciel też już od jakiegoś czasu nie jeździł, stawił się w kolejce do mnie, bo również się bał, choć moim zdaniem tak to było ryzyko, że tu te 10 km przyjechał na takich hałasujących rozrządach. Na szczęście, miejmy nadzieję, nic się nie wydarzyło i ja już go odpalać nie będę. Chciałem się nim również tym motocyklem przejechać, zazwyczaj przed pracami, ewentualnie jeszcze coś tam wychwycić, ale tutaj nie, tutaj tak nie będzie, ponieważ ryzyko uszkodzenia silnika jest dość duże, bo naprawdę nie brzmi to optymistycznie, także do roboty na już. Takie przeciąganie z łańcuszkami, jak są mocno wyciągnięte, też nie jest dobre, bo troszeczkę już od łańcuszków dostają koła zębate i na górze, na dole i później nowy łańcuszek też już tak fajnie się nie układa. Czasami nawet na początku może tak dziwnie hałasować, zanim się ułoży do tych kół starych, które już są w jakiś sposób zmęczone. Ale miejmy nadzieję, że tutaj po odpaleniu będzie błoga cisza. Także to jest do roboty na już. To już jest nawet przewalona robota, bo naprawdę duże ryzyko właściciela, że przyjechał tu na takim hałasującym rozrządzie. To tyle. Świece wymienione, filtry, te rzeczy, także tutaj reszta jest ok. W międzyczasie sobie również właściciel skompletował potrzebne części. Także ślizgi, co my tu mamy? Uszczelki pod kanały świec, uszczelki pod pokrywy, drugie tu ślizgi od strony napinacza, same napinacze, sztuk oczywiście dwie,
sztuk, 2 sztuki łańcuszków, uszczelki pod napinacze i tu jakieś jeszcze, nie wiem czemu dokupił to, tutaj tą pokrywkę od systemu dopalania, niepotrzebnie chyba mu się coś tam kliknęło z tego co mówił. Tu jakieś podkładeczki gdzieś kliknął sobie, zobaczyłem co to za podkładeczki. I termostat również jest do wymiany, ponieważ na chwilę obecną motocykl ma wyjęty termostat. Ponoć te modele mają problemy z przegrzewaniem się gdzieś w mieście, w korkach. Jak już załączą się wentylatory, tak te wentylatory się nie wyłączą, dopóki gdzieś ten motocykl nie zacznie jechać i pęd powietrza nie schłodzi tych chłodnic. Wentylatory tu mocno nie wyrabiają, został wyciągnięty termostat, gdzieś tam niby na próbę i tak dalej, umyte odkamienione chłodnice i ta temperatura troszkę zeszła, jeżeli chodzi o takie utrzymywanie się w granicy, nie wiem, chyba jest 105, 108 stopni, jakoś tak i cały czas się trzyma i wentylatory się już później, wentylatory się nie wyłączą, dopóki motocykl nie zacznie jechać i pęd tutaj powietrza nie wychłodzi tutaj chłodnic. Także gdzieś tu ponoć te VFR-ki nie najszczęśliwiej to mają rozwiązane. Szczerze mówiąc nie chciałbym się wypowiadać, bo tak jak mówiłem, tych VFR-ek jakoś nie przerobiłem zbyt dużo i nad tym tematem się tu nie pochylałem. Także wracamy z termostatem do zabudowy, a ten temat no tak musi zostać. Właściciel chce wrzucić termostat z tego względu, że w chłodne dni znowu na trasie motocykl się nie dogrzewa. No rzecz naturalna. Jeżeli nie ma termostatu, tak się będzie działo. I teraz tak. Zamówione są niby wszystkie rzeczy, ale to niby, ponieważ właściciel myślał, że wszystko ładnie w komplecie. Czego brakuje? A brakuje kilku rzeczy. Pierwsza rzecz to uszczelek pod śruby pokrywy zaworowej. Tego tutaj nie ma. Po 4 sztuki pod pokrywę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest uszczelki, o-ringi pod mostki w kanały świec. Te tutaj pomiędzy mostkami a pokrywą są, natomiast pod spodem jeszcze pod mostkami są o-ringi pod kanały świec i o-ringi pod systemu dopalania. Tego nie ma. I tu decyzja właściciela. Chce, będziemy składać na starych, będziemy domawiać, no ale no niestety, mimo że już trochę rzeczy jest, to później mnie to nie fajnie blokuje, także to nie do końca tak fajnie wychodzi jak Wy zamawiacie, bo o niektórych rzeczach często się zapomina. Brakuje również o-ringu tutaj pod termostat, gdzie pewnie jest już mocno odciśnięty, jest duże prawdopodobieństwo, że jak będziemy składać tę budowę termostatu, gdzie powinien być nowy o-ring, jak złożymy na starym, może się pocić. Może nie musi, różnie to bywa. Także jest prawie wszystko i brakuje również tutaj uszczelki pod pokrywę. Tutaj dekla prawego, dekla sprzęgła, ale musimy to ściągnąć, żeby dostać się do rozrządu. Co do samej regulacji zaworów w VTEC-ach, jest to dosyć upierdliwe, ponieważ dużo bardziej upierdliwe jak na przykład VFR-C 1200. Mimo że tu dostęp jest troszkę fajniejszy, bo jak widać jest to w miarę na wierzchu, to żeby wyregulować zawory trzeba system VTEC, czyli T8, jak działa generalnie system VTEC, do bodajże niecałych 7000, bodajże 6,5 albo 6700 obrotów pracuje tylko 8 zaworów, czyli po 2 zawory na cylinder, natomiast powyżej tych obrotów dołączają się kolejne 2 i pracuje łącznie już 16 zaworów, oddycha pełną parą motocykl. Ale to właśnie powoduje to, że regulacja jest bardzo upierdliwa, bo żeby wyregulować zawory w systemie VTEC, trzeba sobie najpierw zdemontować wałki, poblokować system VTEC, czyli tutaj szklanki, na których pracuje ten system VTEC, są specjalne blokady, i dopiero zamontować to jeszcze raz, pomierzyć zawory, później wyregulować zawory, znowu to ściągnąć i później znowu kolejny raz pomierzyć. Także kilka
kilka takich podejść, żeby w ogóle to zrobić. Co prawda ten VTEC zazwyczaj do regulacji nie jest, te zawory od VTEC-a mają bardzo duży zakres też tolerancji luzu, no ale trzeba to zrobić tak jak serwisówka nakazuje i dlatego jest kilka razy to rozbierane. Czyli pierwszy raz ściągamy wałki, żeby zablokować system VTEC, te 8 zaworów, później składamy to, mierzymy luzy, później znowu rozbieramy, podmieniamy płytki, znowu składamy, sprawdzamy, znowu ściągamy i jak jest wszystko ok, składamy ostatni raz. Także jest zabawy tutaj dość sporo, żeby wyregulować te zawory, dlatego też nie jest to tania impreza ze względu na robociznę, bo naprawdę trzeba trochę się tutaj pobawić, żeby to wszystko zrobić tak jak ma być. Co do płytek, które blokują ten system VTEC, to akurat sobie wyciągnąłem, bo szukałem tego, nie pamiętam gdzie położyłem. Przez przypadek kupiłem 2 komplety, także jeden komplet mam na zbyciu, jakby ktoś chciał to oddam po kosztach, bo cóż mi po drugim komplecie. Są to takie płytki prawie wyglądające, można powiedzieć, jak płytki zaworowe, oczywiście o innych średnicach, do blokady właśnie zaworów w tym systemie VTEC. I co? I mam 2 komplety, jeden jeszcze nie rozpakowany, z chęcią komuś oddam po kosztach, można powiedzieć. Także jak ktoś jest zainteresowany, pisać maila, to się jakoś tam dogadamy, a ja pokażę, jak już wszystko rozbierzemy, jak to tam się to wszystko reguluje i ile z tym zabawy jest. No dobra, szkoda gadania, bierzemy VFR-kę na serwis, porozbieramy, pozaglądamy i będziemy wiedzieć co jak, chociaż zakres pracy znamy, natomiast znowu czekanie na części, domawianie tych brakujących duperel to chwilę mnie jak zwykle zblokuje. To tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Widzimy się na serwisie po pewnych rozbiórkach. Na chwilę obecną jakichś tam większych wycieków nie ma, wszędzie sucho, czysto, przyjemnie. I mam nadzieję, że tak po moich pracach zostanie. Dobra, to tyle. Widzimy się na jakimś tam etapie pracy. No, czyli klasyka. Już wiecie, jak następuje stopienie tej przedniej osłony. Najprawdopodobniej motocykl nie miał skręconych owiewek, został odpalony jeszcze bez owiewek, stał na centralce i wtedy cała ta osłona fajnie sobie dolega tutaj do wydechów. Zanim poczujecie, że coś się dzieje, to już właśnie jest za późno. Wiem, o czym mówię, bo sam też tak jeden swój sprzęt kiedyś dawno temu załatwiłem. Także cóż, klasyka, warto sobie to zdemontować przed takim pierwszym odpaleniem, tam jakimś strojem czy cokolwiek innego. No, tak to czasami właśnie jest. A ja sobie rozbieram motocykl tak chociaż z owiewek na zewnątrz, bo jeszcze jest w miarę przyjemnie na dworze, wszystko widać dużo lepiej jak na serwisie. No i cóż, lecimy z koksem. Dalej sucho, czysto, nie ma tu jakichś większych zatoseń. Może jakieś takie drobne, ale nic nieznaczące. Chłodnice całe z tej strony również jest ok. Żeby termostat wymienić, to i tak tego płynu trzeba troszeczkę zlać, bo niestety trzeba tą górę troszeczkę osuszyć, żeby nam się to wszystko nie rozlało, mimo że płyn jest świeży, także go odzyskamy, ale nie będziemy zlewać całości, ale no trochę trzeba poziom obniżyć, bo termostat jest gdzieś na tej wysokości, także troszkę go sobie zlejemy. Dobra, ogólnie nie wygląda to na pierwszy rzut oka źle, ale co tam będzie, to zobaczymy, czy to faktycznie aż tak są mocno te łańcuchy porozciągane. Dobra, działam dalej. System VTEC. Moim zdaniem jedna z najbardziej upierdliwych regulacji i jedna z droższych regulacji luzów zaworowych, jakie można spotkać w motocyklach japońskich.
naprawdę trzeba się dużo tutaj napracować, no żeby to zrobić zgodnie ze sztuką. I nie dziwcie się, jak mechanik, który już kiedyś to robił i wie, z czym to się je, krzyknie wam naprawdę wysoką cenę, bo roboty jest naprawdę sporo, żeby to zrobić dobrze, a nie po łapkach. Zaraz wytłumaczę co i jak. Dużo szybciej robi się już VFR-kę 1200, na którą jakoś tam kiedyś narzekałem, że ciężki dostęp i tak dalej. Szczerze mówiąc, wolę to zrobić w VFR-ce niż w VTEC-u. Od czego by tu zacząć? Słuchajcie, może zacznijmy od tego, w jakim stanie był rozrząd tutaj po zdemontowaniu. Jeżeli chodzi o napinacze, no na tym to już znaków praktycznie nie widać, chociaż coś tam, bo jego już kilkukrotnie używałem, żeby pomierzyć te luzy. Natomiast tutaj widać, że tak naprawdę ten napinacz nie był Bóg wie jak wysunięty. Same łańcuszki na tutaj kołach zębatych też bardzo fajnie się jeszcze trzymały. Byłem trochę zaskoczony, bo myślałem, że tutaj spotkam dużo większe zużycie, a tu okazuje się, że 90 tysięcy i tragedii tak naprawdę nie ma. Najprawdopodobniej z tego, co można tutaj się domyślać i z tego, co słyszałem, gdzieś tam kiedyś nawet czytałem, to bardzo słabe są te jednak napinacze i to jest główna bolączka VFR-ek. Także być może by wystarczyła sama wymiana napinaczy i problem by znikł, no ale skoro właściciel pokupił tyle rzeczy i przygotował się już na to, no to grzech już przy tym wszystkim tego nie wymienić i już nie wnikać, czy to by jeszcze jeździło, czy nie jeździło i ile. Same łańcuszki, tak jak mówiłem, bardzo fajnie leżały na kołach. Lampka się tu gdzieś z magnesem przyczepiła. Zatarć praktycznie brak. I same łańcuszki jak najbardziej jeszcze, mówię, były ok i ładnie leżały na kołach. To hałasowanie pojawiało się przy nagrzanym silniku, więc gdzieś ten napinacz przy temperaturze zaczynał szwankować. Najprawdopodobniej przedni, z tego co tak na szybko go osłuchałem. Także tutaj temat mamy omówiony. Same jakby tutaj wałki, mostki, to wszystko jakoś w miarę to wygląda. System dopalania z ciekawości sobie odkręciłem. Wiadomo, nigdy nie jest zaglądane i wygląda to standardowo. Nic nowego. Wałki myślę ok. Też się nie będziemy czepiać jedne drugie. Także tu w miarę wszystko jest w porządku. Jeżeli chodzi o luzy, te nieszczęsne luzy zaworowe, to słuchajcie, żeby wam nie namieszać, mam nadzieję, że chociaż trochę to zrozumiecie, a jeżeli nie, to nie przejmujcie się, bo to wcale nie jest takie proste dla kogoś, kto w tym nie siedzi. Literą V oznaczone są zawory, które pracują w systemie VTEC, czyli dopiero załączają się tam powyżej tych 6000, 6700, coś takiego, 6,5, 6700, dopiero są uruchamiane. Tak naprawdę one no nie otwierają zaworów poniżej tych prędkości obrotowych. I teraz tak, jeżeli chodzi o luzy, to jakiejś tragedii nie ma, bo jeżeli chodzi o wydechy ssące, to wszystkie, o zawory ssące, przepraszam, to wszystkie tu się ładnie mieściły w normie. I teraz tak, inne luzy są dla zaworów ssących zwykłych, a inne dla VTEC-ów. Zobaczcie, od 0,17 do 0,23, także tu za wiele jakoś, że tak powiem, dużego zakresu nie ma, natomiast VTEC już sobie tutaj życzy od 0,12 do 0,28, więc dużo szerszy zakres i jest szansa, że te VTEC-i właśnie będą się jest dużo większa szansa, że będą się mieściły w zakresie, bo po pierwsze pracują mniej, a po drugie mają szerszy zakres i tak samo jest z wydechami. Zwykłe wydechy od 0,32 do 0,38, a VTEC-i od 0,27 do aż 0,43. Także zakresy bardzo duże. Jak widzicie, kartka wymiętolona, bo tych pomiarów jest mnóstwo. Co było do poprawy? Jeden zwykły zawór na wydechu 0,20
przepraszam, 0,29 miał, powinien mieć o 0,32, także tu już płytka podmieniona. I jeden fałtek na wydechu 0,23 miał, a powinien się mieścić o 0,27, także tu się dosyć sporo zacieśniło. I bo to są tylne cylindry, czyli pierwszy i trzeci to są przednie cylindry. I tutaj do poprawy jest tak naprawdę co? Jeden fałtek 0,24 ma, powinien mieć 0,27. I coś tu jeszcze. Aha, i poprawione były też wydechy dwa zwykłe, bo były po 0,31, powinny być o 0,32, już są poprawione na 0,34-33. Także tak to wygląda. Raz, dwa, trzy. Trzy zwykłe zawory i dwa fałteki. I teraz jak wygląda ta regulacja luzów zaworowych w tym nieszczęsnym fałteku? To sobie tutaj przyświećmy. I teraz tak, jak je rozróżnić? Jeżeli ściągniecie wałki, to widać, że fałteki, no ja tak w skrócie będę mówił, wiecie o co chodzi. Zawory w systemie fałtek będą, szklanki będą wystawały. Tak jak tutaj w porównaniu do zwykłych zaworów, po prostu tu jest większa sprężyna i to wypycha. I teraz tak, na ssących są te wewnętrzne, a na wydechach są zewnętrzne, sobie wystają. Tak to gdzieś konstruktor sobie wymyślił. Tak jest. I teraz jak to się robi? Po pierwsze, zawory w systemie fałtek mają tutaj taką dosyć mocniejszą sprężynę, która wyższą, może tak, wyższą, nie mocniejszą, która wypycha zawór dość, szklankę dość wysoko. W związku z tym, jak przychodzi wałek, nie wciśniecie tu żadnego szczelinomierza i nie pomierzycie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że po prostu te szklanki się różnią, ponieważ, tutaj Wam pokażę mniej więcej, to są takie wkłady, które mają tutaj taki system, że po prostu wysokie ciśnienie oleju, jak przychodzi do tego tutaj wkładu, to zaczyna wpychać tutaj ten taki trzpienik. Nie wiem, czy to będzie widać. O, widzicie? O, i zaczyna właśnie wtedy tutaj się blokować i tym zamkniętym tutaj otworem zaczyna dopychać dopiero zawór, otwierać go. W innym wypadku po prostu przelatuje przez trzpień zaworu. Jeżeli ciśnienie go zamknie tutaj, to wtedy zawór właśnie opiera się o ten występek, którego ciśnienie tu wypycha i dopiero zawór właśnie powyżej tych 6,5 tysiąca się zaczyna otwierać i pracować. Także żeby pomierzyć w ogóle ten luz, to trzeba zdemontować taką szklankę. Tutaj włożyć blokadę. Gdzieś tu taką jedną mam, to Wam pokażę mniej więcej jak to wygląda. Blokada to jest taka malutka, wygląda to jak szklanka. Wkładamy tutaj blokadę, tak żeby i wkładamy cały wsad do szklanki. Wtedy to wygląda w ten sposób. Tak jest zablokowany szklanka zaworu systemu fałtek i dopiero w ten sposób, i wyciągamy również z tego systemu fałtek od zaworów sprężyny, żeby nam tak wysoko nie wypychały tej szklanki, żeby możliwy był pomiar. Tak zblokowaną szklankę dopiero wkładamy z powrotem na jej miejsce, skręcamy obydwa wałki i dopiero możemy rozpocząć pomiary luzów. Czyli już raz rzuciliśmy, gdzie w zwykłym systemie byśmy sobie wszystko ładnie pomierzyli, ściągnęli, popodmieniali i drugi pomiar jest ok. A teraz tak, ściągamy to raz, blokujemy, wkładamy drugi raz, znowu skręcamy cały rozrząd. Jeden, drugi, mierzymy sobie wszystkie luzy. Jeżeli są niektóre nie takie, no to znowu, no tak czy siak. No ale powiedzmy, że były jakieś, tak w tym przypadku, były fałteki poza zakresem. Podmieniamy płytki, czyli demontujemy, podmieniamy płytki i znowu jeszcze raz wkładamy, znowu jeszcze raz sprawdzamy i nawet jeżeli wszystko jest ok, to znowu musimy to ściągnąć
I zdemontować blokady, założyć sprężynę i kolejny raz to złożyć. Także zabawy jest naprawdę sporo, żeby to zrobić. Dojście jest jakie jest. Nie jest najgorsze, nie jest najlepsze, ale ogólnie powiedzmy do przyjęcia. W porównaniu do VFR-ki 1200 to może dojście jest nawet ciutkę lepsze, chociaż tutaj do pomiarów z tyłu luzów zaworowych też szału nie ma. Tylko to kilkukrotne rozbieranie i składanie no, robi się mocno upierdliwe i czasochłonne. I teraz jeszcze jedna rzecz, żeby było ciekawiej. Otóż w systemie VTEC nie ma płytek zaworowych, tylko są szklanki już z grubością nadaną. Tam widać jest wybita dana grubość szklanki. Jeżeli luz się nie zgadza, to wymieniamy całą szklankę. I w przypadku, gdy zwykła płytka, nawet tutaj do zwykłego systemu kosztuje powiedzmy 10 zł, to taka szklaneczka kosztuje ile? W Hondzie 215 zł za sztukę. Na szczęście w tym przypadku były dwa luzy niezgodne, ale ta szklanka powędrowała tutaj do tego cylindra drugiego. Podmieniliśmy i z 0,24 zrobiło się 0,30, bo już podmieniłem. Natomiast tu trzeba domówić na szczęście tylko jedną szklankę. Gorzej jakby luzy były bardziej rozjechane w szklankach, to by troszeczkę właściciela to pociągnęło po kieszeni, bo nie są to tanie rzeczy, tak jak mówiłem. Myślałem, że naprawdę te tolerancje są dość duże, zakresy, więc VTEC się będzie śmiało mieścił. Niestety nie wyszło tak kolorowo, jak mi się wydawało. Także cóż, czekamy, bo już zamówiona jest szklanka. Dodatkowo, tak jak mówiłem, brakuje kilku, no nawet kilkunastu uszczelek, jak policzymy sumarycznie, bo tak, właściciel nie domówił uszczelek pod śruby pokrywy, pod te śruby, więc tu potrzeba 8 sztuk. A w jakim one stanie są, to już widać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie domówił takich oto uszczelek, o-ringów pod systemy dopalania, które idą z góry, na mostki, między mostkami a pokrywą. Tego nie ma, a po tylu latach odciśnięte jest to cholernie niefajnie i wygląda to źle. Kolejne rzeczy brakują, to o-ringi tutaj w kanałach świec. Tamte górne dokupił pomiędzy mostkiem a pokrywą, a tych już nie. I tu przychodzą kolejne o-ringi do systemu dopalania spalin. Także tego wszystkiego nie było. Nie domówił również o-ringu do termostatu. No i nie było uszczelki pod pokrywę boczną. Także to wszystko zostało już zamówione, ale niestety i tak czekamy kilka dni. Także jak widzicie, już są nowe łańcuszki, co prawda porzucone wałki, ale są tak, nowe łańcuszki, nowe ślizgi. I teraz tak, żeby wymienić te wszystkie rzeczy w VFR-ce 1200, to nie muszę rzucać kosza. A tutaj gdybym wymieniał same łańcuszki, to jeszcze ok. Natomiast jak trzeba rzucić, chciał właściciel wymienić ślizgi, to trzeba rzucić całe sprzęgło. Łącznie tutaj aż z koszem, bo ta śruba, jedyna ta śruba tutaj nie wychodzi, bo się o kosz opiera no i jest co jest. No, także tak to mniej więcej wygląda. Kupę roboty. Przy okazji sobie skontrolujemy sprzęgiełko, ale myślę, że jeszcze śmiało tutaj to sprzęgło można składać i dalej na nim śmigać. Jedynie kosz, coś tu widziałem, troszkę jest grzechotnik, co prawda, ale który kosz nie hałasuje. Praktycznie każdy się gdzieś tu
na tych sprężynach z czasem wyrabia i taki tego urok, a tu chyba jakoś za bardzo tego kosza nie słychać. Jak go odpalaliśmy, bardziej się tłucze gdzieś tu, a jak przestawało się tłuc, to kosz w miarę jeszcze pracował dość przyzwoicie. No to tutaj macie kontrast starych ślizgów do nowych ślizgów, które są już pożółkniałe, brzydkie. Czy są jakieś mocno sprasowane? Powiem szczerze, jakby zostały, to nic by wielkiego się nie stało. Ale jak są nowe, to tym bardziej dobrze. Łańcuszek pompy oleju luźny, ale fabrycznie też jest luźny i tutaj ja nie widzę, żeby on nam tutaj się nadawał do wymiany, więc śmiało zostaje. Także co ja Wam powiem? Kupa pracy i trzeba mieć dużo cierpliwości. Kolejna ciekawostka to zobaczcie, jak te chłodnice są poupychane, gdzie jest wentylator. Zobaczcie, tu przychodzi jeszcze przecież pokrywa. Gdzie to wszystko ma się tutaj wychładzać? Dlatego ja się nie dziwię, że te sprzęty mają problemy z chłodzeniem, bo ułożenie tych chłodnic po bokach to nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie. Po prostu to wszystko tutaj się gotuje i żeby było ciekawiej, to tylko tamta chłodnica ma wentylator. Ta chłodnica, popatrzcie sobie, wentylatora nie ma, więc jest tylko wyłącznie jedyny wentylator na lewej chłodnicy i system, można powiedzieć pokrótce, po prostu w gorące dni nie wyrabia. Jak tam te inne VFR-ki, tak jak mówiłem, nie wiem, bo mało tych VFR-ek na szczęście się nie przewinęło, bo pracy naprawdę dużo, a mówię, cierpliwości też dużo trzeba do tego. I kolejna rzecz, później czekanie na szklanki, na takie rzeczy, bo mówię, no zwykłych płytek to zawsze ma się kupę na podmianę, na nie jeden motocykl, natomiast takich szklanek ze względu na koszty się nie kolekcjonuje i nie trzyma, bo to naprawdę się zamawia na bieżąco. I teraz jeszcze jedna rzecz, żeby wymienić o-ring, w tym tylko termostat, żeby wymienić termostat wraz z o-ringiem, to trzeba rzucać przepustnicę, ponieważ wszystko ukryte jest tutaj szczęśliwie pod przepustnicami, a żeby się tu dostać, to jak widzicie również wesoło nie jest. No i to tyle mojego marudzenia i narzekania przy systemie VTEC. Fajne te VFR-ki, naprawdę fajne, z wyglądu piękne, ale jeżeli chodzi o regulację, no to czasami można się trochę do nich zniechęcić. Ja tam oczywiście spokojnie do tego podchodzę, bo doskonale wiedziałem, co mnie tutaj czeka. O, tutaj macie ślizg nowy również, wiedziałem doskonale, co mnie czeka, natomiast no mówię, jak ktoś się zdziwi później, że mechanik krzyknie mu jakąś zaporową cenę, to naprawdę wcale się nie dziwi. Pracy jest naprawdę cholernie dużo. Dobra, słuchajcie, co ja Wam tu mogę więcej powiedzieć? Czekamy na części. Ja sobie jak zwykle wszystko ładnie doczyszczę, domyję, że jak przyjdą części, to po prostu to będzie szybka akcja. Być może już sobie dzisiaj, jak już łańcuszki mam, to wszystko złożę tutaj kosz sprzęgłowy i będę miał ten temat tutaj gotowy do zamknięcia, tylko pokrywę jak przyjdzie uszczelka. No i mówię, później góra, ale to jeszcze długa droga. Także mam nadzieję, że mniej więcej coś mi się udało przekazać z tym systemem VTEC, ale aż się boję, jak wyszło to moje nagranie, tłumaczenie, bo wcale to nie jest prosto wytłumaczyć. No, tak to właśnie z tymi VFR-kami, VTEC-ami jest, ale każda VFR-ka swój charakter taki ma i trzeba się liczyć z tym, że nie są to takie szybkie sprzęty do grzebania, trzeba troszeczkę się przy nich napocić. Każda ma swoje jakieś tam plusy i minusy, no nikt nie obiecywał, że będzie łatwo, ja też wiedziałem, że tutaj będzie praca jaka będzie i
Tak naprawdę nic mnie nie zaskoczyło, choć mówię, dawno takich motocykli, dawno VTK nie było i musiałem sobie przypomnieć, czemu to tak tu długo schodzi. Już teraz sobie na długi czas przypomniałem. Dobra, to tyle. Widzimy się gdzieś, myślę, przy składaniu reszty, jak dojdą części, a ja się biorę tak, za doczyszczenie wszystkiego spuszczę sobie płyn, bo żeby przecież wymienić o-ring, to trzeba zlać płyn, można troszeczkę, ale żeby znowu zrobić to dobrze, to co? To jak już odkręcicie tutaj śrubę spustową, to trzeba wymienić podkładkę nową miedzianą dać, tak? Czyli lepiej zlać cały płyn. I tak w koło macie. Jedno dotkniesz, to później drugie, trzecie. No tak to wygląda. Tu macie właśnie wysokość szklanek. Zwykły system i system VTK. Tu jest właśnie ta sprężyna dosyć... No zresztą wam pokażę, jak to wygląda. Jest ta sprężyna, którą się demontuje. Tu jest ten cały wkład. I mówię, to jest uruchamiane. Ta zapadka tutaj jest uruchamiana przez ciśnienie oleju. I wtedy VTK zaczyna pracować. No, tak to mniej więcej wygląda. Dobra, nie zamulam, działam swoje. Widzimy się po drodze. Trochę czasu minęło i wracamy do VFR-ki. Wszystkie powierzchnie, jak widać, przygotowane, sprzęgło złożone. Tu już całość również skręcona odpowiednimi momentami. Słuchajcie, dopalanie, pokrywy, wszystko wyczyszczone, przygotowane. I kto to wszystko poskłada, nie? To wszystko jest umyte, tam jest, wycieka jeszcze sobie olej gdzieś z wałków. No wychodzi na to, że ja to muszę poskładać. Trochę VFR-ka czekała, ponieważ tych części trochę, o dziwo, było. Tu mi właściciel co nieco dostarczył, ale tak jak mówiłem, brakowało. Mamy jedną szklaneczkę, mamy tutaj te uszczelki pod śruby, mamy uszczelki pod dopalanie jedno, drugie, gdzieś tu jest o-ring pod termostat. Także jeszcze trochę tego brakowało, no i oczywiście uszczelka pod pokrywę tutaj sprzęgła. Termostat, obudowa termostatu zdemontowana, doczyszczona, ponieważ wszystko było, jak był wyciągnięty termostat, to wszystko zostało złożone na silikonie oczywiście. Uszczelka plus silikon, żeby nie ciepło, bo po co nową. Także zakładamy wszystko tak, jak być powinno. Nowe łańcuszki już sobie przeplecione są, nowe ślizgi, wszystko nowe. Stare, pożółkniałe, wygląda jak wygląda. I to tyle. Słuchajcie, ja sobie składam jeszcze raz tą górę. Tu już miałem pomierzone luzy, już ładnie z podmienioną szklanką na VTK jest ok. Teraz podmienię sobie tą jedną szklankę tutaj, która leży. Do niczego już mi się nie przyda akurat w tym motocyklu, także podmieniamy tą jedną szklankę. Jeżeli będzie wszystko ok, to co? To mamy luzy z głowy, możemy wszystko pięknie, ładnie składać i zobaczymy, czy teraz nam się ładnie VFR-ka odwdzięczy piękną, aksamitną pracą, bo taki jest cel i taki jest plan. Także cóż, podmieniam sobie te nieszczęsne szklanki i kolejna mozolna praca. Może akurat coś z tego będzie, a żeby dostać się do termostatu, to przepustnice WEG, wszystkie węże tutaj WEG, zabawy jest naprawdę sporo. Dobra, nie zamulam, działam dalej. Blisko celu, nowe łańcuchy, nowe napinacze, poskładana góra, luzy grają ładnie. Co nam pozostało? Pozostało nam tutaj komisyjnie chyba zakręcić, co? Czy to w ogóle wszystko nam ładnie się zgrywa. Jak widać na razie, powtarzam, na razie, do gratulacji dołączymy, jak motocykl zapali i będzie ładnie pracował. Na razie wszystko ładnie się kręci.
I cóż, do tłuszczenia. Powierzchnię do złożenia góra, do złożenia pokrywa, termostat do zabudowania już złożony wstępnie, do pozalewania i będziemy cosik próbować uruchomić maszynę. Mam nadzieję, że doceni to, ile tutaj zostało włożone w nią w pracy i odwdzięczy się bardzo ładną i kulturalną pracą silnika. Ale to wszystko wyjdzie na koniec, wiadomo. Synchronizacja do sprawdzenia TPS-ik. I miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych nieprzyjemności, żadnych nieprzyjemnych dźwięków, które słyszałem wcześniej. Dobra, słuchajcie, to tyle. Składam to wszystko. Widzimy się już pewnie przy jakimś wstępnej próbie odpalenia. Na synchronizację jeszcze przyjdzie czas. Teraz życzyłbym sobie, żeby maszynka ochoczo się odezwała i zaczęła ładnie pracować, a dopieszczenie będzie później. Dobra, zobaczmy, co to nam z tego wszystkiego wyjdzie. Uwaga. Ups, coś jest chyba jeszcze nie podpięte. Dobra, nie podłączone podciśnienie. Na razie ciszej. Jeszcze raz samo włączył brak. Niech się ładnie wygrzeje od powietrza i dopiero będziemy stroić. Także to są chwile prawdy, kiedy złapie temperaturę. Na razie niech się z tego wszystkiego ładnie wygrzeje. Temperatura już dosyć. Na razie pracuję sobie dość skocznie. Chyba weźmiemy się do synchronu, żeby tutaj nie przedłużać. Dobra, zobaczmy, jak ona jest synchronizowana. Dobra, popieścimy ją i zobaczymy, co z tego będzie. Brzmi bajecznie, nie powiem. Wydechy są naprawdę końce. No rozjechany dość mocno, stroimy do 4. cylindra. Także chwilę zabawy będzie, dajcie mi chwilę. No, teraz ta maszyna pracuje zupełnie inaczej. Stabilnie, jak równiutko, jak się słucha. Idealnie. Bardzo ładnie. Pracuje rewelacyjnie. Dobra, to tyle. Wygrzana bardzo mocno, na razie wszędzie sucho i niech tak pozostanie. Synchronizowana pracuje
jak słyszycie, bardzo, bardzo fajnie. Rozjechana była dość mocno, dlatego jest duża poprawa. Dobra, to tyle. Składamy. Sprzęgiełko, teraz mam wciśniętą flankę. Teraz puściłem. To by zupełnie była cisza. Słuchajcie, bardzo dużo pracy, ale ten dźwięk wynagradza wszystko. No jest przepiękny. Na tych wydechach ten motocykl brzmi rewelacyjnie. Super się im jeździ właśnie gdzieś przez wioski i tak dalej, gdzie słychać, nie przeszkadza wam wiatr, słychać pełen dźwięk tego silnika. Przez te tłumiki wydobywany jest fenomenalny. Jeden z najniższych motocykli, którym fajnie się jeździ wolno, 50 na godzinę przepisowo, bo wtedy naprawdę słychać te mega piękne basy. Ja oczywiście po jeździe testowej już mogę powolutku wsiadać na motocykl, także coraz to lepiej. Jeszcze nie jestem w super formie, ale powolutku. No słuchajcie, motocykl bardzo ładnie jeździ, faktycznie tam powyżej 6700 zmienia się troszeczkę dźwięk, dostaje troszeczkę takiego delikatnego przeskoku. To nie jest Bóg wie co, ale po dźwięku widać, że dołączają się te kolejne 8 zaworów, dźwięk silnika się zmienia i troszkę dostaje takiego większego wigoru. Ogólnie motocykl jeździ fajnie. Myślę, że to jest dobry naprawdę pomysł na jakiś kolejny motocykl, cholera jasna, do mojej kolekcji. Coś może będę szukał, nie wiem, tak sobie pomyślałem, czemu nie taką fałeczkę właśnie mieć, bo dźwięki są z niej naprawdę no zaje fajne, tyle wam powiem. Co do tych fałek, czemu one są takie drogie w utrzymaniu? Ano dlatego, że jeżeli chodzi o części, szczególnie w Hondzie, to tu robi się czasami ładna kwota, bo wszystko razy 2, czyli tak, uszczelki macie razy 2, bo 2 pokrywy, napinacze razy 2, łańcuszki na razy 2, ślizgi razy 2. Także wszystko wam się sumuje, że razy 2. A robota to kolejny nieprzyjemny temat, ponieważ pracy jest tu naprawdę bardzo dużo, bo tak jak mówiłem, ściągacie dekle, gdy w zwykłym układzie rzędowym ściągacie dekiel, to już mierzycie zawory. Tutaj można pomierzyć zwykłe, ale VTK nie pomierzycie, więc demontujecie wszystko bez pomiarów, blokujecie, wyciągacie sprężyny, blokujecie płytki, składacie. Raz, robicie pomiar. Tutaj oczywiście było coś nie tak, do poprawy, czyli demontujemy, podmieniamy płytki, składamy jeszcze raz na blokad. Jak jest wszystko ok, no to już jest wszystko ok. Nie daj Bóg, jest coś dalej, to jeszcze więcej roboty, ale powiedzmy, że wam się udało trafić. To znowu trzeba ściągać, jeszcze kolejny raz, trzeci, żeby pościągać blokady i złożyć to już finalnie. I to trzeba zrobić tu i tu, czyli też razy 2. I w przypadku rzędówki czy zwykłej fałki, na przykład w VFR 1200 ściągacie, jak wam się uda, tylko raz wałki, rozpinacie rozrząd, to tutaj robicie to trzykrotnie, dlatego schodzi mega czasu, naprawdę jest to cholernie pracochłonne i kosztuje jeszcze więcej ta usługa jak w przypadku motocykla VFR 1200, gdzie no powiem szczerze, wolę robić VFR 1200 niż VTK ze względu na to, że tam mimo gorszego troszkę dostępu, co prawda, i konieczności rzucania chłodnicy z przodu, to robota pójdzie szybciej, bo tutaj to trzykrotne rzucanie i to się sumuje, bo
tu 3 razy i tu 3 razy, a w VFR-ze macie raz i z głowy, tak? I do tego, jak sobie właściciel zażyczył ślizgi, to do rzucenia sprzęgła, tak jak wam pokazywałem. Także naprawdę pracy jest dużo, jeżeli jakiś mechanik wam krzyknie naprawdę jakąś tam wysoką cenę, nie zdziwcie się. A jeżeli wam krzyknie niską, to się zastanówcie, dlatego że albo nie wiesz, czym to się je i nie wie, jak to zrobić, albo po prostu zrobi to niedokładnie. No nie wiem, takie są moje przemyślenia, jeżeli chodzi o ten sprzęt. No, jest cichutko, trochę się obawiałem, dlatego jak widzieliście, łańcuchy w fajnym stanie, napinacze niewysunięte, ale jednak po wymianie wszystkiego na nowe. Najprawdopodobniej po wymianie napinaczy byłaby błoga cisza, ale nie ma co żałować, ponieważ zawory były również do regulacji, wszystko było do synchronizacji, przy okazji wymienione łańcuchy i właściciel zapominał o temacie. Myślę już tutaj, zależy ile robi, ale myślę, że zapomni praktycznie już na kolejne 90 000, jeżeli chodzi o rozrządy. Natomiast no, do zaworu będzie trzeba zajrzeć zgodnie tam z zaleceniami serwisowymi, bodajże za 25 000. Trzeba to skontrolować i zobaczyć, jak to się rozjeżdża. Aha, i co do kosztów, jeszcze tak jak mówiłem, szklanki, bo płytki to są w mojej gestii. Ja mam mnóstwo płytek na podmianę, więc to jest płytka za płytkę i tego nigdy się nie liczy, bynajmniej ja tego nie liczę. Natomiast szklanka 200 zł, no nikt tego na półce nie trzyma i takie koszty już ponosi właściciel. To tyle, no słuchajcie. Motocykl suchutki, czyściutki, jeżeli chodzi o silnik. Przejechałem się i coś się miało gdzieś zapocić, to myślę, żeby wyszło. Na razie jest elegancko. Z tej strony też tu się nic nie dzieje. Pracuje bardzo ładnie, tak jak mówiłem, jestem zakochany w tym dźwięku, także myślę, że VFR-ka to jest naprawdę fajny pomysł na kolejny motocykl, że ona mnie zabije. Ale jak jestem zwolennikiem w rzędówkach oryginałów, tak tutaj w tej fałce oryginał nie chodzi w ogóle w grę. Te wydechy robią mega robotę. Także cóż, napracowałem się trochę, nie powiem, szczególnie, że jeszcze nie jestem w formie, więc zmęczyłem się trochę więcej jak zwykle. Ale jak usłyszałem ten dźwięk, dzisiaj się przejechałem, to zmęczenie odeszło. Także cóż, cały karton gratów dla właściciela niech zabiera, czy dla mnie to jest wszystko i tak kosz. Jego decyzja, zaraz dopniemy jakąś tutaj smyczkę, kartę pacjenta gdzieś tam mam, dołączymy i co? I motocykl do zabrania, a tu już niecierpliwi się kolejny sprzęcik, też bardzo fajny, tu też będzie grzebania troszeczkę, ale to w następnym odcinku nie będziemy za dużo tutaj mówić. Co będzie dalej, a co będzie jeszcze tam dalej, to już inna historia. No nie zmiesza się ta kolejka. Dobra, to cóż, widzimy się przy następnym sprzęcie. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Cześć!